Dobry wieczór. Ogródek żyje, rozrasta się, w zasadzie to zarasta różną roślinnością. A ja chcę zaprosić Państwa do tego oto foliaczka, w którym rosną pomidorki. Ogólnie w tym sezonie wysiałam 65 odmian. A w dzisiejszym odcinku chcę pokazać pomidory typu brzoskwiniowego, jak niektórzy mówią. Wełniaste. Wkraczamy. W innym z filmików przedstawiłam odmiany o liściach typu variegata, czyli biało-zielonych, kremowo-zielonych. Oto królestwo mojego męża. On to zajmuje się pomidorkami. Ja tylko przygotowuję rozsady i w tym sezonie wyjątkowo udały się te moje wysiewy. Ale też były wysiane 23 lutego, niektóre 6 marca. Dobra, taki ogólny filmik pomidorowy zrobię w innym odcinku, a dzisiaj tylko o pomidorkach wełniastych. Mam 7 odmian. Skąd zacząć? Chodźmy, zobaczmy, czy tu coś rośnie. Ja rzucę okiem. W tamtej części nie rosną wełniaste. Pierwszy z tego typu rośnie dokładnie na wprost mnie. Jest to odmiana Woolly Blue Jay. Owoce znacznie większe niż ma pomidor koktajlowy. Już jest zawiązany pierwszy pomidor. On docelowo ma mieć taką kolorystykę mniej więcej. Żółty z brązem, odcienie pomarańczy. W tej chwili jest to wielkość piłeczki do ping-ponga. Krzak mogę powiedzieć, że ma metr. A przyjrzyjmy się jego liściom omszałym pięknie. Dość srebrzystym, ale nie jeszcze tak bardzo, jak to mają niektóre inne odmiany pomidorków wełniastych. Na szczycie są kwiatuszki, już też dopiero się pojawiają. On ma taki pokrój, jak to powiedzieć, jak widać, płaczący, wąski. Nie ma tendencji, by rozszerzać się na boki, jak to mają pomidory inne. Ale poczekajmy jeszcze, co on tam nam pokaże za miesiąc. Mąż 2 razy w tygodniu gnojówką podlewał z pokrzyw. O, teraz już namoczonym obornikiem końskim, nawozem końskim. Czyli to jest pierwsza z odmian. Kolejne odmiany rosną zaraz tuż przy wejściu w tymże rzędzie. I na wprost jest odmiana o nazwie Extravagante Roufyang. Nie wiem, jak się wymawia. Kolor liści dosyć podobny do tego przed chwilką pokazanego. A wiecie, lampę włączę. I również ma taki pokrój płaczący w dół. Nawet widać, jak gałązki pracują, jak się wyginają w dół. Ale on już jest szerszy i znacznie silniejszy. Powiedzmy, że 1,40 m ma. Wszystkie jednakowo były sadzone. W tym samym czasie wysiewane. Pojedyncze sztuki były. Jest różnica kilku dni wysiewu dosłownie. Kwiatuszki. Silna łodyga. Raz.
2. Tu mamy trzeci pęd. I owoc już się pojawił. Ma wyglądać, poczekajcie, jakoś tak mniej więcej 10 deko ważyć, nieduży, czyli widać pierwsze owoce i gdzieś tak zielono-czerwony, coś taki cieniowany. Też ma meszek widoczny. Ale ekstra, co? Wełna, po prostu sweterek. Zdecydowaną większość odmian pomidorów kupiłam w chorwackim sklepie internetowym. Piszemy go tak: Croatian Seeds Store. Croatian Seeds Store. No przepiękny. A obok zobaczcie, typ variegata, który pokazałam. Takie ma piękne łodygi. To jest odmiana Moonlight Mill. No, zapraszam na inne filmy moje dotyczące pomidorów i nie tylko. Czyli tak, widzicie, ta odmiana wygląda. Teraz odmiana i zaraz na ten moment najbardziej jakby stalowe są to liście. Teraz odmiana wełniasta, wyższa. Dotąd sięga, czyli ma metr gdzieś 60. Nie są aż tak efektowne te liście, ale również jest ciekawy. Zdecydowanie silniejsza odmiana, a nazywa się, poczekajcie, i tu na dole jest mniej omszała niż na górze. Te listki im wyżej mają większy meszek. Tu jest owoc, zaraz zobaczmy. I nazwa: Scheherazada woolly. Jest owoc. Scheherazada owalna ma być. Jakby czerwony kolorek. Zaraz. O, tu jest pierwsza sztuka. Nareszcie w każdym razie zaczęły się te pomidoraski zawiązywać. To ma być w gronach pomidorek. Takie niewielkie owoce, ale większe niż koktajlówka. I teraz kolejna odmiana. One tak blisko siebie, te trzy rosną. Kolejną będzie Bronner Venus. Kolorystyka liści dosyć podobna do tego, co pokazałam. Również kwiatuszki w gronie. Tu zaraz zobaczymy, czy to... Nie jest to pierwszy pomidorek, ale czad. Zobaczycie, jaki kształt ma ta odmiana. I ten pomidor jest podobnej wielkości co Scheherazada. 1,60 m, tak. Spójrzcie. Takie coś. Spiczasta śliwka, czerwone grona po 4-5 owoców. No to już jest zdecydowanie większy owoc typu wełniastego. Bliżej go. No fajny maszek. A tutaj zobaczcie. Tak wyglądają mniejsze. Ale cieszy oko. Rany. Cieszy oko. I teraz już wychodzimy z tego foliaczka. Tu jeszcze sałata ukryta jest jedna. Tam rzymska. Wychodzimy z tego foliaczka, idziemy do innego miejsca. I idziemy do foliaczka takiego malutkiego. Ale na za rok szykują się zmiany. Nic nie powiem, by nie zapeszyć.
Lecz to może być ostatni taki widok na tą część w takiej postaci. A teraz chodźmy tutaj. Tu rośnie jedna odmiana, typ wełniasty. I ona, ta odmiana, była bardzo wysoka, silna dosyć, a jak na ten moment jest taka niewielka, nawet metra nie ma, chudziutka. Jest to barchatny piżon, czyli aksamitny koleś. Owoce znacznie większe niż piłka ping-pongowa, a to jest pierwszy pomidorek. No i jak na razie słabiutka siła wzrostu, a wszystkie tak samo były sadzone. Ta odmiana rosła w tym foliaczku również, tylko że na samym brzegu. O, dokładnie w tym miejscu. No, zobaczymy. Dopiero się rozpędza to wszystko. Idziemy dalej. Niektóre odmiany rosną na zewnątrz, ale najpierw pójdziemy do dawnego kiosku Ruchu i tam jest pewna odmiana o wełniastych liściach. O, proszę, rano nagrałam dziś film z przekwitniętym kwiatem tykwy. On był w kolorze beżowym, a tutaj u schyłku dnia pojawił się nowy kwiatek, czysty, biały kolor. Tykwa gruba butla, tak nazwałam. Nie wiem, jaka to jest odmiana. Rok temu miałam ją w wersji płożącej się. Tykwa kwitnie na biało. Lecimy dalej. A w tym oto kiosku Ruchu dawnym rośnie odmiana Furry Bumblebee. Tak się nazywa. W tym miejscu jest mniej słoneczka znacznie niż w foliaku, w którym byliśmy na początku. Ale jeszcze mniej słońca jest w tym świńskim tak zwanym, w którym rośnie aksamitny koleś. Ta odmiana mi się podoba bardzo, bo tutaj, może to ze względu na panujące oświetlenie, inaczej mówiąc warunki, to ta odmiana ma zarąbiste futerko. Zobaczcie. Ale u tego wełniastego takie są liście. Jakieś ma już braki, może początki jakiejś choroby. Tu się nie znam. Nie ma się co przejmować tym. Tak uważam. Nigdy poważnie nie chorowały u nas pomidorki. I jest już pierwszy owoc. To może i w tym roku nie zachorują na coś bardzo groźnego. Pierwszy, a tu ukryte kolejne. Na jaki to kolorek ma kwitnąć? Słuchajcie, Furry Bumblebee. Typ dwarf, czyli tak, że jest niewysoki, kompaktowy, silny i plenny. Owalne, czerwone, jak śliwki, coś takiego. No więc teraz idziemy już na zewnątrz, by obejrzeć pozostałe odmiany. Dobrze, że popadało. Dwukrotnie, bardzo krótko, ale odświeżyło. Odświeżyło to tą roślinność. Dobrze, tam musimy dotrzeć. A swoją drogą, jak mnie słychać, bo ten film nagrywam przy użyciu mikrofonu zewnętrznego. Staram się mówić normalnym głosem. Tu jest jakiś pomidorek wełniasty, ale nie ma podpisu, więc nie będę się tu skupiać na nim. Możliwe, że jest to aksamitny koleś. Czas pokaże. Tu. I tu jest, słuchajcie, odmiana, którą widzieliście przed chwileczką. Furry Bumblebee. Którą widzieliście przed chwilką w kiosku Ruchu. On jest tu jeszcze mniejszy, jeszcze
nie widać owoca. Pojawiły się dopiero nieśmiało pierwsze kwiatuszki, ale te pomidorki na zewnątrz były no nieco później sadzone niż te pod osłony. Szukamy kolejnego. Tu rosną melony, karczoch. No proszę, a w pośrodku karczocha jakiś pomidor wysiał się. To już kolejne miejsce, gdzie się dzieje tak. Oż ty, Karol, patrzcie. Tu jest znowu ta sama odmiana. Furrybumblibi. I spójrzcie, też na zewnątrz. Tak jak ten jego kolega sprzed chwili. A ile ma skubany owoców. A to smyk. A ciekawe, jaki to smak będzie. Ogólnie tych wszystkich odmian, które posiadamy. Ja tak mówię, ja. Ale to tylko dlatego, że kiedy się nagrywa, to człowiek tak po prostu mówi. Ale to jest nasze. Po deszczu, wiecie co? Widać przepięknie skórkę omszałą. Zaraz zbliżę tego tu pomidorka na lewo. Fajnie, nie? Połączenie. Góra taka ciemna. A tu na dole. Piękne. Coś się zawiesiło. O już. Także on ma 2, 4, 6, 7, 8, 9. A to psikusa zrobił. Zostało mi przedstawić jedną odmianę. I zaraz. Tak. O, a tego pomidorka możecie zobaczyć na kanale o nazwie Tomatinka. Odmiana nazywa się Hokus Pokus. I tu są też pierwsze owoce. I tu mam tylko jedyny krzaczek. Tu są owoce bardzo podobne do aksamitnego kolesia. Czerwony, większe od piłki ping-pongowej. Tyle, że pamiętam, że aksamitny koleś miał dość mocno owoc pomidorasa obłosionego. A jak będzie tu? Zawiązują się pomidory. Kwiaty przykwitają. Listki owłosione tak średnio. I idziemy. Dla porównania odmiana, którą widzieliście w foliaku pierwszym, tym dużym, my nazywamy kurzy. Extravagante Roufiange. Znacznie mniejsza siła wzrostu, ale jak wspomniałam, później były sadzone. Kwiatuszki dopiero się pojawiają. Piękny. Dobrze, to byłyby wszystkie. Szeherezada również, wełniasty. No tu gorzej rośnie niż w tym foliaku kurzym. Jest tu jeszcze jeden pomidor, który nie ma nazwy. Ja go dostałam w zeszłym roku, sadzonkę. Owoce były przepyszne, mega silny krzak, tak bardzo silny. No, mnóstwo miał łodyg, mocną siłę wzrostu, bardzo stalowy kolor liści, żółto-zielone owoce, wielkości piłeczki do ping-ponga. No tak. I mam chyba tylko jedną jego sadzoneczkę. Jak widzę, to jest ta. No na razie byle jak się prowadzi. To też już trzeba popodwiązywać, ale nie nadąża robić małżonek tego, bo dużo mamy tych czynności różnych. No i życie się toczy. No nie, jak i u państwa. Trzeba pogodzić wszystko z tym, co się lubi. Pierwszy raz w gruncie mamy na tak dużą, jak dla nas, skalę pomidory.
Do tej pory były pojedynczo wsadzone sztuki. Tu jest, zobaczcie, jeszcze pokazywałam w filmie, zapraszam, kilka czy kilkanaście filmów wstecz o moich pomidorkach, o naszych pomidorkach, typ variegata. To nie jest choroba. Fantastyczne. I tu mamy taką skrzynkę drewnianą, nasze i kotków siedzisko. To co, pozdrawiamy i do widzenia.